Siema, witam w kolejnym gameplayu z Nintendo Switch OLED. Dzisiaj zaprezentuję grę Pokémon ZA Legends. Jest to gra, która nie jest jakoś za wysoko oceniana, ale ja planowałem mieć ją w kolekcji, ponieważ posiadam wszystkie gry z serii Pokémon, jak zarówno te głównego nurtu, jak i wszystkie spin-offy, jakie są wydane na Switcha, więc do pełni kolekcji, chciałem po prostu uzupełnić kolekcję. Dlatego stwierdziłem, że jak ta gra gdzieś tam mi się trafi właśnie w dobrej cenie używana, no to wtedy ją po prostu kupię, żeby uzupełnić kolekcję. No i trafiła się w niezłej cenie na Vinted, dużo tańszej niż cena sklepowa, także skorzystałem i kupiłem. Tutaj jest jeszcze taka wkładka, która nas informuje, że jeżeli do 28 lutego możemy odebrać takiego oto Pokemona w grze, jeżeli spełnimy jakieś tam warunki, to znaczy w sumie żadne warunki, po prostu trzeba dojść do odpowiedniego momentu w grze, w którym odblokuje się możliwość jakiegoś tam pobierania Pokemonów z sieci. No i wtedy trzeba wybrać Mystery Gift i otrzymamy takiego Pokemona, czyli jest to czasowa akcja. No i ta gra jest kontrowersyjna przez to, że tutaj gramy tylko w tym właśnie mieście. Nie ma tutaj otwartych przestrzeni, dlatego może być dość monotonna przez to ta gra. Ale zobaczymy. Odpalamy. Pokémon Legends ZA. Ok. Tylko ja tutaj ją włączyłem, jak ją kupiłem, żeby zobaczyć, czy działa. I chyba tak, i od razu mi się odpaliła bez kreatora postaci. No dobra, niech tak już zostanie. Tutaj mamy dziewczynę. To jest sam początek gry. Było intro, na którym właśnie nasza bohaterka jedzie właśnie do tego Luminous City. Jest to miasto startowe w grze. No i tu właśnie się zaczęło grać i w sumie w ogóle w nią nie grałem, tylko włączyłem sam początek. A dlaczego stworzyłem dziewczynę w kreatorze? To by było nawet warte pokazania, ale już nie ma sensu wracać, ponieważ kurde, w tej grze wszystkie postacie wyglądają jak dziewczyny, nawet chłopaki. Przez pierwszą chwilę to ja myślałem, że w ogóle tu się nie da tworzyć chłopaków. Ale oni po prostu są tak zniewieścieli, że ich twarze wyglądają jak twarze dziewczyn. Więc postanowiłem, że już nie będę kombinował i po prostu zrobiłem dziewczynę. Zawsze to jakaś miła odmiana, bo chyba nigdy nie grałem w Pokémony dziewczyną. Więc okej. Zobaczmy, jaka nędzna grafika jest tutaj. Płaska tekstura trawy i jakieś pojedyncze kiwające się kępki. Plus jakieś mega biedne drzewa w oddali, mega biedne skały. Kolorowo oczywiście wszystko fajnie, tylko że dość biednie. Tak samo te budynki. Kopiuj w klej, kopiuj w klej. No ale dobra, zobaczmy. Okej, oczywiście możemy zapomnieć o voice actingu, w końcu to są Pokemony. I co, przejdziemy przez bramki, czy musimy z kimś zagadać? Nie musimy z nikim gadać, możemy od razu wejść do miasta. Ta gra chodzi podobno nieźle. Podobno trzyma te 30 klatek, w przeciwieństwie do Scarletów czy Arseusa, więc nie ma tragedii chyba. Oczywiście jest wersja pod Switcha 2 dedykowana. Jak ktoś ma Switcha 2, no ja go nie posiadam jeszcze na ten moment. Chociaż teraz są dobre promocje i tak troszkę się zastanawiam, czy może bym sobie nie kupił, trochę się łamę. Ale z drugiej strony mam taką dużą kubkę wstydu na Switcha 1, że jak kupię Switcha 2, to czuję, że mogę pójść w nowe gry i się nigdy nie odkopać z tych, które już posiadam, więc no taki dylemat. Więc to jest nasza bohaterka, którą wykreowałem. W sumie taki wybrałem gotowca. Nic tam nie zmieniałem, ani fryzur, ani włosów. O, tam stoi koleś z tymi starterami naszymi. Więc myślę, że wykorzystamy. Chikorita, jakaś taka świnia ognista. No i Totodile. Czyli Chikorita i Totodile to są oba startery z Pokemona Gold na... Dobrze mówię? Chyba z Pokemona Gold na Game Boy Color. Natomiast ten trzeci, on chyba też był starterem w jakiejś grze, aczkolwiek
I jeszcze nie... Chyba nie grałem w tą grę, nie pamiętam już w tym momencie. I on chyba będzie chciał nam... dopiero przyjechałaś, tak? Jesteś typem, jakiego szukam. Różowe włosy. Jesteśmy tego samego wzrostu. Możesz mi zrobić przysługę. Będzie mała. Aha, czyli musimy coś do kamery nagrać. To jakiś telefon chyba jest. Nie wiem, o co tu chodzi. Jakieś coś tam się chyba będzie wyświetlać w tym telebimie. Kurde, najbardziej to mnie wkurza ten brak voice actingu w tych grach z Pokemonami. To jest taka największa bieda. Wiadomo, że grafika jest do dupy. Ale jednak brak voice actingu wydaje mi się jeszcze bardziej. Nawet w kluczowych, takich fabularnych dialogach to już po prostu, to już w dzisiejszych czasach to już nie przejdzie. No. Można wiele rzeczy wybaczyć, ale nie to. Tak, teraz muszą nas uczyć o tym wszystkim, że tu są strefy dzikie, gdzie Pokemony sobie zbiegają swobodnie. No właśnie to obawiam się, że może być troszkę nudna właśnie ta gra przez to, że tutaj mamy tylko to jedno miasto. Że nie będziemy nigdzie po jakichś plenerkach dzikich sobie biegać. Słyszałem, że tu jest jakiś bieda parkour w tej grze, że się skacze trochę po dachach. Jestem ciekaw, jak to wszystko wygląda w ruchu. No ta wersja na Switcha 2 chodzi chyba w 4K, z tego co się orientuję, i doczytywanie się otoczenia jest tam trochę na większym dystansie niż tutaj. Nie doczytuje się tam podobno wszystko przed nosem. Natomiast podobno ta wersja na Switcha chodzi na jedynkę, w sensie chodzi dobrze. Że akurat tutaj pod tym względem się postarali. I ogólnie jak ktoś ma wersję ze Switcha 1, a chciałby się przesiąść na Switcha 2, to może właśnie albo kupić dedykowaną wersję, albo do tej wersji ze Switcha 1 za 40 zł może dokupić upgrade do Switcha 2, który nadaje nam tylko wyższą rozdziałkę i 60 klatek i no i tam różne jakieś tam jeszcze detale drobne. Aczkolwiek Pokemony i tak są paskudne, jakby nie było. Chociaż 60 klatek na pewno robi robotę. Oho, jakiś pandzior zapieprzył naszej tutaj bohaterce torbę. Więc pewnie... Czy zamawiałaś kuriera? Nie. Czyli zostałaś okradnięta. Pomogę Ci z Twoją torbą. O, i mamy questa. Get your travel back. Oczywiście, sami pobiegli, po co dawać, sterować graczowi. Ok, czyli tak, tym się rusza. No zobaczcie, jak to wygląda. Jezu Chryste. Przecież te domy, Boże święty. Zobaczcie na te balkony i te okna. To jest płaska tekstura. Patrzcie na tą ścianę. Przecież to jest poziom GTA 3, no, z PS2, które wyszło 25 lat temu. Ja pierdzielę. Te domy jak pudełka. No dobra, mniejsza o to. Dobra, idziemy, bo mamy questika do wykonania. Bida z nędzą, jednym słowem. No zobaczcie, jak to wszystko jest puste, dosłownie. Totalnie. Pokemony śmiesznie biegają. I tu jest chyba ten walka w czasie rzeczywistym, także w tej grze nie ma czegoś takiego jak turowa walka. Chyba, no nie wiem. Znaczy ona jest pewnie turowa, tylko nie ma tego czasu, tylko w sensie, że
trzeba działać szybko, a nie to, że możemy się zastanawiać tak długo jak chcemy. Okej. Czyli to są jacyś złodzieje, którzy wytresowali tą pandę na złodzieja torebek. I co? I oni pewnie teraz pożyczą jakiegoś Pokemona, żebym zawalczył z nimi. Kurde, gdyby te postacie chociaż gadały, no to by było już trochę lepiej. Ale chyba tego się nigdy nie doczekamy. Aha, oddamy torbę, jeżeli z nami zawalczysz, to nie ma sensu. Aha, czyli nauczysz mnie walczyć. No dobra. Battle with Pokémon. Okej. Teraz muszę wybrać startera. No dość nietypowy sposób na wybór startera, trzeba przyznać. Zazwyczaj to się inaczej odbywa. No ale... Okej. Czyli co? Podchodzę. Chikority to chyba nie chcę, bo to trawiasty. Myślę między Totodilem a tym ognistym prosiakiem. Totodile jest fajny, bo jest taki głupkowaty. I chyba wodne Pokemony mają dość mocne ataki. No dobra, weźmy zawsze biorę ognistego, to wezmę teraz wodnego. Okej, no i co? Nauczysz mnie, kolego, jak się bije? How much longer? No longer. I'm ready. Okej. Tak, okej, powiedz mi, jak się walczy w tej grze. Czy to jest... No tak, no to jest akurat proste, że jak HP mu spadnie, to przegra. No. Nawet oni się już niecierpliwią. Do rzeczy, kolego, do rzeczy. Za każdym razem muszę tłumaczyć jak debilowi, który nigdy nie grał. No, na pewno są jacyś nowi gracze, którzy nigdy nie grali. Ale to powinno się dać pominąć. I przejść do konkretów. Okej. Czyli co? Miało być w czasie rzeczywistym, a tutaj widzę loading przed walką. Dobra, puncham. Totodile. Jedziesz, mały. I co? Hold down ZL to focus on the opposite Pokémon. You want to target... or other button to use moves. No dobra. Okej. No w sumie spoko. Okej, czyli tymi 4 przyciskami X, Y, B wybieram sobie atak. Krytykala dostał. No i ostatni atak i po frajerze. Poskładał się jak... Dobra. Nie, nawet oczywiście to była pierwsza walka, która tam jeszcze o niczym nie świadczy, aczkolwiek pierwsze wrażenie jest ok z tej walki. Zresztą słyszałem, że akurat system walki w tej grze jest fajny. Co? Też chcesz się bić, grubasie? To dawaj. Coś takiego na wzór zespołu R chyba. Dobra, spadajcie, frajerzy. Na co się patrzysz? Chcesz jeszcze raz w trąbę dostać? Ciekawe, cóż ona ma tam w tej torbie takiego niezwykłego. Questik wykonany. Prawie jak w RPG-u, nie? No w sumie Pokémony to są tak po części RPG. Żółwik. Dobra, dawaj go. Wiedziałem, że tak się skończy, bo w sumie zawsze tak jest, że
Od razu wybieram startera i on już z nami zostaje, także nic nowego. Dobra, Totodile. Zapraszam Cię tutaj, kolego. Człapiesz jak... Dawaj żółwia. Jest. No, dlatego go wybrałem, bo jest głupkowaty, taki śmieszny. Ale też, jak już będzie miał wyższy level, będzie miał hydropompę, to jest dość potężny atak wodny, także może będzie fajnie. Alright. No i tak ta gra się prezentuje. Grafika uboga, voice actingu brak. Teraz mamy noc, czyli będzie jeszcze brzydziej. No, tego się można było spodziewać w sumie. O Jezu, fakt jest paskudny. Wygląda jak... Mój Boże. Te budynki wyglądają jak z PlayStation 1. Bo to są po prostu korytarze. Daj mi grać, kolego. Co, mam z nimi walczyć? Nie dam rady z Chikorito, bo trawiasty Pokémon to wygra z wodnym. Dobra, daj mi grać. Zresztą tak zaraz kończę tę prezentację. Escape from the Battle Zone. Spoko. Masakra. Miasta tak nie wyglądają, że idziesz w tunelu z budynków. Zawsze są jakieś przerwy między tymi budynkami. No to jest tak zrobione jak na PlayStation 1, bo to była gra. Przypomina mi się z GoldenEye na Nintendo 64 taka misja, gdzie się czołgiem jechało. To dosłownie tak samo budynki wyglądały. Takie tunele. Aha, jakaś baba będzie chciała walczyć pewnie. No to dawaj. Zawalczymy i... się zdziwiła nasza dziewczyna tutaj. Dobra, ogień. Zostaniesz w lampę. No i co, jest taki loading przed walką. Pewnie na Switchu 2 nie ma tego, bo tam są szybsze loadingi. Bridget, kelnerka. Cliff. Myślałem, że Cliffer on się nazywa. No dobra. Teraz tak, idziemy. ZL. Dlaczego nie mogę na niego namierzyć? Co jest? A, okej. Wodnym biczem go. Alert to co daje? A, że spada mu obrona. No dobra. Użył wodnego ataku. Teraz użył tackle. Aha, czyli w sumie naprzemiennie mogę używać tych ataków, bo jak jeden się ładuje, to drugi w tym czasie jest... O, czy z królikiem będę walczył? No dobra, masz strzała w kolano. Co ona mu wywaliła z liścia? Czy ona tak ręką machnęła już tam, nie? Dobra. Królik się złożył. Nie było to trudne. Jeszcze kasa mi wpadła. Ta, dobra. Spadaj. No, tak się ta gra prezentuje z grubsza. Nie ma co przedłużać. W Arceusie też były często przegadane dialogi, co w ogóle nie wiem do czego to prowadzi, bo fabuła w tych grach to jest tak potrzebna jak po prostu nie wiem. Już mogę biegać swobodnie, czy nie? Tak, no dobra. Więc to jest Pokémon Legends ZA na Nintendo Switch 1. Gra chodzi płynnie, wygląda paskudnie. Model walki na pierwsze wrażenie jest całkiem fajny, więc myślę, że trzyma poziom serii Pokémon, czyli przeciętny, nic nadzwyczajnego. No, ciekawe jak ta wersja ze Switcha 2, czy ona się jakoś tam znacząco różni, czy też nie. No, nie ten... Wszystko wygląda tak samo, więc łatwo się pomylić, którędy iść, prawda? I co? I teraz co krok on będzie mnie zaczepiał. A tam stoją kolejni chcący się bić, więc ja już sobie daruję. Więc zobaczmy jeszcze jak to wygląda wszystko dookoła. No,
Bida z nędzą. Tu jest jakaś drabina, która z chyba płaską teksturą. No tak. Pokémon po prostu. Dzięki za uwagę, cześć.